Kowe 800X Rally. Jest to nowy motocykl ze stajni Kowe, odchudzony w stosunku do wersji 800X Pro. Odjęto od niego parę rzeczy, bardziej go uterenowiono. W jaki sposób? Otóż mamy tutaj tylko jedną tarczę z przodu, w terenie jest to wystarczające. Odchudzono ten tylny stelaż, ma on parametrowo, motocykl ma też mniejsze jakby udźwigi, natomiast jest to teraz już wersja jednoosobowa, nie ma homologacji na 2 osoby, nie ma tutaj podnóżków dla pasażera, także no moim zdaniem nie jest to żaden minus, ponieważ no z motocyklem stricte terenowym no nigdy z pasażerką ani innym pasażerem nie jeździłem. Natomiast no jeżeli ktoś myśli pod kątem jakichś tam wypraw we dwoje, to nawet wersja 800X Pro miała dosyć małą ładowność i myślę, że do dalszej wyprawy nie jest to może najlepszy tak czy siak wybór. Ale wracając do tematu, co tutaj jeszcze zmieniono? Zmieniono koła. Te koła, które są tutaj, są z wersji 450, to są te same koła o dużej wytrzymałości, są to koła fabrycznie dętkowe, ja je przerobiłem na tublisy. Tył jest węższy, bo tutaj zamiast opony 150 wchodzi 140, także z przodu normalnie 90, 21 cali z przodu, 18 cali z tyłu, więc typowo endurowe, ciężkie tam opony będą tutaj jak najbardziej miały swoje zastosowanie. Silnik, czyli to, co najbardziej wszystkich interesuje, jest to jednostka, powiedzmy na bazie tej KTM 790. Ta jednostka została zmodyfikowana. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jaka dokładnie jest historia tej jednostki, jeżeli chodzi o Kowę. Czy Kowę ją wzięło od CF Moto, czy to są różne jakby przerobione przez każdą z tych firm platformy, czy to jest generalnie jedno to samo klepane w tej samej fabryce? Podejrzewam, że właśnie tak. Natomiast w stosunku do silnika z 790, w tym silniku są przeprowadzone pewne modyfikacje. Jeżeli macie ochotę, w komentarzach napiszcie, mogę wrzucić tutaj filmik, tam jak Chińczyk po prostu wyjmuje, rozbiera ten silnik na części i pokazuje, co jest zmienione w stosunku do KTM-a. Czy to są te same zmiany, co w CF Moto? Nie jestem pewien. Vogue ma prawdopodobnie tą podobną jednostkę, ale mówię, ja nie jestem ekspertem, nie miałem tych wszystkich 3-4 silników przed sobą rozebranych, nie jestem w stanie powiedzieć, kto, który zmodyfikował w jaki sposób, także no, to jest jakby tam inny temat. Sam w sobie motocykl jest dla mnie bardzo fajny, ponieważ mamy tutaj silnik Twin, 2 tłoki, więc jest to zupełnie inna kultura pracy i sposób oddawania mocy przez ten silnik w stosunku do na przykład jednocylindrowców. Mi to bardzo pasuje, komuś może nie pasować. Motocykl jest bardzo lekki, on tam ma na sucho te 165-169 kg wagi, 100 bodajże 79 jakoś tam z paliwem. Fabrycznie tutaj już jest ta norma Euro 5+, natomiast mimo tego jest ten wydech całkiem spoko. Silnik jak to ten silnik, zawsze rzęził i będzie rzęził. Mam wrażenie, że po dotarciu, czyli teraz ma te niecałe 1100 km, jest trochę lepiej niż na początku, albo ja po prostu się przyzwyczaiłem. Natomiast no, jest to ogólnie KTM-owska sieczkarnia. Moje wrażenia z jazdy są jak najbardziej pozytywne. Zawias robi naprawdę świetną robotę. 270 z przodu, 250 skoku zawieszenia z tyłu. Amortyzator przodu jest dwukomorowy, w pełni regulowany i robi naprawdę robotę. Jest to moim zdaniem bardzo fajne zawieszenie. Charakterystycy tego zawieszenia mam wrażenie, że jest bardzo podobne do tego zawieszenia w Kowe 450 pod tym względem, że tak naprawdę im szybciej jedziemy, im agresywniej jedziemy, to zawieszenie działa lepiej. Przy wolnej jeździe mam wrażenie, że jest mniej przyjemnie i to chodzi gorzej niż w momencie, kiedy zapierdzielamy. A tym motocyklem naprawdę da się szybko jechać i ten moment, kiedy, no nie wiem, z 60-70 na godzinę w terenie nagle robi Wam się 120, to jest naprawdę aż niebezpiecznie dziwnie, bo tej prędkości wręcz na tym nie czuć. Takich rzeczy ja widziałem recenzję od łowców niewygód. Na pewno można powiedzieć, że przez to, że przód jest dosyć lekki, kierownica ma większą tendencję do myszkowania i większej pracy. Odczujecie to na pewno na przedramionach, że ta kierownica tłucze i trzeba nad tą kierownicą po prostu więcej
pracować. Ale tutaj moja taka uwaga odnośnie tego motocykla. Te motocykle na targach, na AIKMie, w katalogach prezentowane były z wyposażeniem fabrycznym w amortyzator skrętu. Jest to kopia tego amortyzatora skotowskiego, natomiast tego amortyzatora w tym secie podstawowym nie ma. Nie ma i pewnie nie będzie, no chyba że w kolejnych latach go dodadzą po prostu. Ja to już zauważyłem, że te pierwsze dostawy do Stanów tego nie miały i jakaś pierwsza tam dostawa do Europy też tego nie miała, więc to zamówiłem. Jeżeli się uda, to przed Radskampem być może to do mnie przyjdzie, chociaż no nie wiem, bo to dosłownie parę dni zostało. I myślę, że ten amor skrętu tutaj sporo pomoże na tą pracę tej kierownicy. No to jest po prostu na swój sposób, to może być odbierane jako wada, no ale jest to po prostu cecha fizyczna, ponieważ jeżeli mamy ten motocykl nasz z przodu dosyć mocno odciążony, pamiętajmy, że tutaj mamy prawie 100 koni mechanicznych mocy i będzie miał tendencję do podrywania tego przodu. Siłą rzeczy ten przód będzie miał tendencję do myszkowania i będziemy musieli włożyć więcej pracy tutaj w przedramionach, aby tą kierownicę utrzymać. To przypomina po prostu jazdę bardziej enduro. Czuć lekkość tego motocykla, czuć jego responsywność, tą dużą, czasami nawet za dużą dawkę mocy. Mi to osobiście odpowiada. Wagowo bardzo fajnie. Jest to motocykl no naprawdę bardzo leciutki. Ja tutaj pokażę Wam. Pyk, tak go mogę położyć, podnieść. Jest naprawdę, i możemy sobie wręcz ćwiczyć. To jest w nim naprawdę fajne, ponieważ w tej klasie motocykli dwucylindrowych ta waga praktycznie zawsze przekracza 200 kg. Żeby ją zbić, musimy dosyć mocno kombinować, dosyć sporo rzeczy wywalić albo wymienić na jakieś tytanowe, karbonowe, żeby się do tej wagi zbliżyć, a tutaj mamy to na wstępie. Więc skoro mamy to na wstępie, no to już jest fajnie, prawda? Cena bazowa tego motocykla to 44 900. I to już jest cena tam z jakąś podstawową tą płytą ochronną z spodu. Ta jest tam mocniejsza. Z tutaj tymi metalowymi gmolami te końcówki tutaj dodatkowo dołożyłem. Więc uważam, że to jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o tą cenę i wagę, ponieważ no w tej cenie no na przykład nie kupicie KTM-a Husqvarny 690, a to jest prawie że połowa wartości 890. Także uważam, że jak na nowy motocykl jest spoko. Mamy bardzo fajne światła LEDowe zarówno z przodu, jak i z tyłu. Te z przodu całkiem dobrze sobie dają radę w nocy, więc tutaj jestem zadowolony, no bo porównuję to na przykład z jakąś tam 690, 701, gdzie tam jest no ta pojedyncza żaróweczka. Nie wiem, czy już w końcu wsadzili w nią LEDa, czy nie. Ale chyba w 690 nie, w tych nowych enduro to na pewno. Nie wiem, to bym musiał sprawdzić, no nieważne. Czy będzie miał jakieś wady wieku dziecięcego? Spodziewam się, że tak. Na pewno coś wyjdzie. Takich rzeczy, które już tam widziałem w wersjach 800X Pro, niektórym potrafiło pojawiać się tutaj pęknięcie na tej kości zawieszenia tylnego. No trzeba po prostu zwrócić na to uwagę i zgłaszać od razu, no i mieć nadzieję, że to jak najszybciej Wam wymienią. Z tym, że u Chińczyka jest to o tyle spoko, że to są tanie wtedy rzeczy i mam nadzieję, że gwarancja będzie również bezproblemowa. Z rzeczy, jakie tutaj jeszcze mógłbym się przyczepić, no to schodząca farba od spodu tutaj przedniego błotnika, ona tam mi zaczęła schodzić i to dosłownie przy tym przebiegu poniżej 1000 km. Ja to psiknę po prostu na razie jakąś strukturą, no zobaczymy, jak zacznie złazić z plastików, no to będę reklamował. Jeżeli miałbym się czepiać o takie rzeczy, które bym tutaj faktycznie zmienił, to brakuje mi tutaj takich pokryw serwisowych. Uważam, że pod tymi owiewkami powinny być jakieś dodatkowe klapki, które w łatwy sposób możemy wyciągnąć. Na tej zasadzie, że z tej strony mamy zbiorniczek płynu chłodzącego i mamy do niego dostęp tutaj powiedzmy od jakby środka tutaj od strony kierownicy. Tam możemy spojrzeć, czy ten płyn jest i możemy go dolać, ale no żeby go dolać, to byśmy musieli kombinować z jakąś strzykawką, rurką i na pewno w terenie możecie o tym zapomnieć, żeby to tak po prostu wlać. No chyba, że po prostu weźmiecie butelkę wody, połowę tej wody wylejecie, jakoś ją skręcicie i będziecie kombinować. To wtedy do tej wody dolejecie. Z lewej strony znajduje się akumulator i bezpieczniki. Dostęp do tego no, jest po prostu przerąbany, bo żeby się tam dostać na szybko, zapomnijcie o tym. Prawa, lewa strona jest taka sama. Musicie odkręcić po prostu cały ten gmol, czyli te dwie śruby tutaj
i tutaj. Następnie odkręcić tutaj jedną, dwie śrubki z tego plastika wewnętrznego. Cały ten bok, czyli tutaj śruba od czachy, tu jakieś śruby. Nie jest to takie do zrobienia w 5 minut i uważam, że to jest akurat wada, bo przydałaby się tam jakaś klapka serwisowa, żeby można było to w terenie sobie szybko odkręcić na te takie szybkie śruby, zajrzeć, nie wiem, podmienić bezpiecznik, podpiąć akumulator, no bo na przykład nam się rozładował. No tak to wygląda niestety i no to jest jakaś rzecz, o której muszę wspomnieć. Brakuje też tutaj miejsca na to, aby mieć jakieś narzędzia, ponieważ no pod kanapą tego miejsca nie ma, gdyż tutaj nam schodzi całkiem fajnie zbiornik. Ten zbiornik jest też troszkę taki płaszczowaty. On schodzi nam tutaj w dół, tutaj wszędzie, gdzie dotykam, to jest zbiornik. Ja to może nakręcę jeszcze telefonem, żeby to było widać. Także tutaj mamy ten zbiornik, natomiast no niestety nie ma bata, żeby tutaj włożyć, schować jakieś drobne narzędzia, to o tym zapomnijcie, że tutaj coś tam upchniecie, no chyba, że jakieś dosłownie same nasadki albo coś w tym stylu. Już ewentualnie bym kombinował w tym miejscu, żeby gdzieś próbować upchać jakąś, nie wiem, jakiś zasobnik z narzędziami albo coś w tej większej płycie, ale no to też trochę średnio, no powiedzmy, że do tych toreb będzie można coś tam dołożyć. Rzeczywiście torby są akcesoryjne, więc ich nie było. Zakładamy siedzonko. Mamy brak tego miejsca na narzędzia. Tu mógłbym się przyczepić również do tej powiedzmy gardzieli tego katalizatora, ponieważ to jest kawał bulwy, który tak naprawdę będzie nam przeszkadzał w poprawnej pozycji na motocyklu. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy tutaj w tym rejonie układacie palce, pięta z automatu obciera Wam się cały czas o tą bulwę. No i trzeba trochę kombinować, trzeba to się przesuwać albo niesymetrycznie jakoś. To mi nie pasuje i ten wydech generalnie będę zmieniał. Jestem już wstępnie też dogadany na przerobienie mapy z pewnym zakładem tuningowym, także z tego też będzie fajna relacja, bo postaramy się opowiedzieć, co w tych nowych normach szkodzi tym motocyklom, ponieważ z tymi normami jest tak, że no, powodują pewne przegrzewanie się tych układów i to jest po prostu fakt. I niestety, tak jak jeszcze parę lat temu już trzeba było z tymi nowymi samochodami wstawiać je na chip tuning, nie tyle, żeby zmienić mapę silnika i wykręcić więcej koni, co poprawić na przykład smarowanie skrzyni biegów, to tak niestety prawdopodobnie w motocyklach również no, musimy tutaj kombinować i obchodzić te bezsensowne w dużej mierze przepisy. Także zapraszam do subskrypcji i obserwowania tego kanału, bo mam nadzieję, że będzie się działo. Natomiast wracając do tematu, na tej fabrycznej mapie w okolicach powiedzmy 3-4 tysięcy obrotów występuje lekkie szarpanie, jakiś tam brak tej kultury. No i właśnie rozwiązaniem na ten problem jest albo przemapowanie, albo kupienie tam komputerka jednostki odblokowanej, powiedzmy bez tej normy. Więc no niestety takie są fakty, także to będę też zmieniał w najbliższym czasie. Co jeszcze mogę powiedzieć? No na przykład troszkę niektóre śruby są bardzo mocno dociągnięte. Tutaj na przykład jest taka ciekawa sprawa, że te śruby tutaj od gmoli, jeżeli zdejmiecie te gmole, to cały plastik jest przesunięty bodajże jakby, jeszcze pamiętam, plastik w stosunku do otworu pod gwint jest przesunięty tam z pół centymetra do góry lub do dołu, już to jest nieważne. I co ciekawe, tutaj są śruby już wkręcone od tych powiedzmy odbojników, więc one są dłuższe, ale te fabryczne śruby były bardzo mocno dowalone. Ja miałem taki przypadek dziwny, pierwszy raz w życiu, że te śruby wkręciłem je normalnie, bez użycia tam większej siły, po czym przy odkręcaniu po prostu walczyłem z gwintem i dobrze, że ta śruba miała zarówno ten łeb nie tylko torksowy, ale również no, na zwykłą śrubę, bo nie byłem w stanie ich wręcz odkręcić i już się zastanawiałem, czy nie będę musiał ich jakoś tutaj ścinać, chciałem spawać jakiś uchwyt, żeby ją w ogóle wyjąć. Część gwintu tego, co tutaj był, się zmasakrowała, natomiast udało się to wyprowadzić na tyle, jest na tyle długi i na tyle niezniszczony, że udało się wkręcić te śruby. Pewnie w przyszłości będę musiał jakąś tuleję. Tak samo no, odkręcam jakieś tej śruby plastików i też bardzo mocno były dowalone, aż strzelały. Uważam, że to aż troszkę za mocno. W tym motocyklu ten cały komputerek nie wyświetla na przykład temperatury otoczenia. To jest w ogóle dziwne. W sumie pierwszy raz się spotkałem z takim czymś w tego typu motocyklach. Żeby tą temperaturę otoczenia wyświetlić,
trzeba podłączyć aplikację tam zainstalowaną na telefonie i wtedy on pobiera, już nie pamiętam, albo z czujnika temperatury, albo z aplikacji po prostu, po pogodzie dla danego tam rejonu. Także to nie jest jakiś tam czujnik, który to pobiera. I co jest dziwne, podłączyłem OBD sobie do DMD i czujnik, który tam odczytuje, powiedzmy, temperaturę powietrza do kalkulacji tej mieszanki, no wskazuje tą temperaturę te 10-15 stopni wyższą niż jest jakby faktycznie w powietrzu. Nie mam pojęcia, skąd to się bierze, od czego to zależy, czy to może jest wadliwy ten czujnik, ale tak to pracuje, wydaje się, że ok. Czy po prostu może dlatego, że umiejscowienie tego czujnika jest dosyć blisko silnika, przez co to powietrze się już tam nagrzewa i nie mam pojęcia. No tak jest, po prostu to nie działa. Tym bardziej, że ta aplikacja dla tego motocykla, dla wyświetlania tam mapy, SMS-ów, jakichś innych pierdół, chyba też sterowania muzyką, po prostu nie działa, nie da się w niej zalogować. Ja przynajmniej nie mogę. Pisałem to tam raz w Google, żeby poszukać rozwiązania. Dużo osób się skarży. Może jest na to jakiś patent. Mi się nie chce bawić w to, że ja nie wiem, będę jakiegoś tam VPN-a pod tą aplikację specjalnie ustawiał na inny rejon niż tam Europę. Pierdziele, to nie jest dla mnie aż tak potrzebne, ale mówię, że tego nie ma. Jeżeli chodzi na przykład ABS, brakuje mi trochę tutaj takiego typowego przycisku do wyłączenia ABS-u permanentnie, opcji, aby te ustawienia zapamiętał już na dobre. Ponieważ no, miałem taką też przygodę, że się dosyć późno zorientowałem, że ten ABS się wyłącza po zgaszeniu kluczyka. Jadę sobie po prostu drogą prowadzącą w dół z zakrętem terenową. No i oczywiście sobie chciałem przyhamować, odwinąć gaz. A tu się okazuje, że ja hamuję, a on jedzie dalej i tak zatrzymałem się w krzokach. Także no, o tym trzeba pamiętać. Być może wyprowadzę sobie na kabelku jakiś przycisk, który po prostu będzie rozpinał tam bezpiecznik. No i na tej zasadzie to rozwiążę. Ale no to też jest taki minus. Aplikacja no nie działa. Ten komputerek, no mówię, w stosunku do tego, że na przykład, no nie wiem, jeżeli spojrzymy na jakiegoś tam KTM 690, Husqvarna 701, no to jest normalny ekran, pełne informacje, jakaś tam uproszczona, powiedzmy, diagnostyka, ustawienia, to jest fajne, natomiast moim zdaniem no, sama szata graficzna pozostawia trochę do życzenia. Jest mało tych trybów jakby jazdy, są tylko jakby dwie mapy, tam chyba sport i eko, natomiast no, nie przekładają się one na jakieś duże zasadnicze zmiany. Gaz jest na linkach, stara, prosta szkoła, dla innych zaleta, bo nie ma co się zepsuć, dla innych wada, no bo tam responsywność i te rzeczy. Aczkolwiek ten motocykl, jeżeli chodzi o gaz, jest bardzo narwany. Trochę szkoda, że no właśnie no, przez to, że też jest tutaj właśnie linka, nie ma wyboru tych trybów jakby reakcji na ten gaz. No cóż, po prostu nie ma. Sprzęgło jest również na linkę, chodzi dosyć lekko. Czy ktoś mi tu śmieci do lasu wywala? Nie. Czy dosyć lekko, więc na dalszą wyprawę no, w zestaw można zawsze wrzucić jakąś tam linkę zapasową, żeby można było to sobie naprawić. Powiem tak ogólnie, no ja jestem zadowolony z tego motocykla, ponieważ spełnia on pewne moje potrzeby. To nie jest motocykl, który ma być moim jedynym motocyklem, zarówno dać mi frajdę do jazdy w dzikim terenie, jak i zabrać mnie na jakąś daleką bardzo wyprawę. Myślę, że daleka wyprawa na tego typu motocyklu to w większości przypadków będzie za sprawą właśnie jakiejś lawety albo czegoś takiego i na miejscu upalanie, no bo nie oszukujmy się, na tego typu oponach podróżowanie asfaltem to jest żaden komfort. Oczywiście można założyć jakieś bardziej opony dualowe, natomiast nie jest to do końca jakby moim osobistym celem i tak bym osobiście w tą stronę bym nie szedł. Oczywiście, że się da, oczywiście, że można na tym motocyklu pewnie objechać pół świata, ale no mówię, mam po prostu do niego jakieś konkretne oczekiwania względem jazdy terenowej, radsowo-tetowej, wytyczanie jakichś nowych tras, zabawa w terenie, nauka jakichś tam fajnych piruetów. Także do tego ten motocykl mi aktualnie jak najbardziej pasuje i z tego jestem zadowolony. Także ja osobiście jestem z niego jak na razie zadowolony. Nie wykryłem tutaj jakichś więcej wad. Na pewno tutaj zobaczycie, że pojawią się artykuły i pokazy na zasadzie Tenere Killer. Czy to jest Tenere Killer? Moim zdaniem i tak, i nie. Dlaczego? Ponieważ pod względem jakby no Tenere Killer, no to owszem, pod kątem jakiegoś zawieszenia, pod kątem wagi, myślę, że no Tenera będzie tutaj odstawać. Natomiast no
Tenera też będzie innym motocyklem, bo na Tenerę możecie zabrać dużo bagażu, pasażera i to jest zupełnie inny motocykl, do czego innego jakby stworzony, mimo że ludzie chcą na nim po prostu upalać ostro w terenie, odchudzają je i wtedy są takie różne kombinacje. Natomiast to nie można oczekiwać, że jeden motocykl zastąpi wam całą gamę motocykli i że jeden ten sam motocykl wam pokona, nie wiem, 690 KTM-a, 450 jakieś środkowe i jednocześnie będzie się prowadził po autostradach niczym powiedzmy GS, prawda? Bo takiego motocykla nie ma i nie będzie. I każdy motocykl, każda konstrukcja będzie miała pewne wady, pewne zalety i najważniejsze jest to, aby ilość tych wad i zalet przechyliła się na odpowiednią stronę, abyście wybrali, co akceptujecie, co nie i w ten sposób po prostu dokonali wyboru, w zależności od tego, czego oczekujecie. Jeżeli macie kilka motocykli i możecie je mieć, tego typu motocykl będzie fajnym uzupełnieniem, jeżeli potrzebujecie czegoś do takiej jazdy trochę bardziej dzikiej w terenie, czegoś, co nie jest typowym tak enduro, ale jest do niego zbliżonym. Natomiast ja rozważając wszelkie różne motocykle, odrzucając oczywiście KTM-a z wiadomych przyczyn, gdyż mój KTM stoi 3 miesiąc w serwisie i cieszę się, że nie wziąłem tej 390 tamtej Adventure Rally, czy tam jak ona się zwie, ponieważ do tej pory ludzie ich nie otrzymali, mieli je otrzymać oczywiście tam marzec, kwiecień. Teraz oczywiście Amba Fatima miało być Anima, więc to jest standard w KTM-ie. Nie mam zaufania do tej marki już. Ja jestem zadowolony jak na razie, że go wziąłem. Moje tam jakieś potrzeby i założenia spełnia. Zdaję sobie sprawę z tego, że konsekwencją taką negatywną może być to, że w tym silniku okaże się, że te wałki będą się szybciej ścierać. Chociaż z tymi wałkami też jest tak, że u jednych po tych 20 000 są ślady, jak na przykład u miotacza, który ostro katował ten motocykl też w terenie, ale są też osoby, które wrzucały na przykład te wałki po 20 000 i wyglądały zupełnie inaczej i to było lustro. Nie wiem, od czego to zależy, nie wiem, czy to jest konkretna partia, kwestia jakiejś tam eksploatacji. Ja tutaj już wymieniłem drugi raz olej teraz na tym serwisie jakby gwarancyjnym, także te 1000 km już są 2 wymiany oleju zrobione. Będę troszkę bardziej zagęszczał ten serwis olejowy. Nie wiem, może jakiś tam ceramizer wleję dla testu, żeby zobaczyć, czy to cokolwiek da. To się śmieje trochę, ale te wałki aktualnie u wujka Wanga są po prostu za 650 zł, więc uważam, że przy ilości tych plusów i minusów odrzucanie tego motocykla tylko przez te dwa wałki, które wymienimy powiedzmy raz na te 20 000 km nawet, to jest akceptowalne, przynajmniej przeze mnie. I jeżeli pod innymi względami ten motocykl to spełnia, no to ja byłem na tak, dlatego go wziąłem. Modyfikacje. Co ja tutaj zmieniłem? Dodałem oczywiście te gmole, te torby. Opony zostały zmienione na tublisy. Koła zostały zmienione na tublisy, opony zostały wymienione na motozy Deserty. Krótsze klamki, barkbustery, lusterka z AliExpress, jakaś tam rozpórka AliExpress, oczywiście DMD, bardzo fajny system. Coś tutaj jeszcze, ta osłona też była wymieniona z modyfikacji, które planuję. Będę kombinował, żeby ten tablet jakoś normalnie tutaj ustawić, bo najlepiej albo on, żeby zszedł mi tutaj na dół i był bliżej tej kierownicy, bo tu trochę mi za bardzo wystaje i mnie to wkurza. Tu się trochę boję, bo to się telepie. Idealnie by było, jeżeli usiądę do projektu i zaprojektuję jakiś uchwyt, który pozwoli umieścić oba te ekrany obok siebie w pionie i to by było najfajniejsze rozwiązanie, ale to muszę troszkę nad tym posiedzieć. I to generalnie tyle. Wrzucam tu jakieś przebitki z jazdy. Ogólnie mówię, jestem zadowolony, będę testował dalej, i nie będę też szczędził krytyki, bo to krytyka nam będzie budować te motocykle i jeżeli ich nie będziemy krytykować, to producenci nie będą nic z tym robić i będziemy stali w miejscu 15 lat z jednym modelem. A tak, na szczęście są dosyć szybko te zmiany wdrażane i myślę, że tego możemy się trzymać. Jeżeli macie jakieś pytania, prośby o sprawdzenie czegoś, zachęcam do komentowania, do zadawania pytań, do subskrypcji i cóż, i będzie się działo, zobaczymy. Zobaczymy, ile to pojeździ, jak to pojeździ, czy będę musiał uczyć się naprawiać ilu rzeczy. Na razie muszę się nauczyć w ogóle ustawienia tego zawieszenia, bo tak przyznam się szczerze, że nawet pomimo tego, że już trochę na nim pojeździłem, to nie dotykałem się do tego zawieszenia, bo uznałem, że najpierw się przyzwyczaję do tego motocykla, a potem będę tam coś modyfikował, jeżeli chodzi o to zawieszenie. I uważam, że to całkiem fajnie chodzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze taki mały dodatek. Jeszcze odnośnie mojej pozycji.
Moje parametry. 1,85 m wzrostu, 85 kg wagi, przekrok 88. Więc sobie zobaczcie, tutaj wsiadamy sobie, to może tak. Motocykl, mówię, 1,85 m, tak to wygląda. Tu mamy jeszcze trochę luzu i zapasu. To może tak, pozycja siedząca. Powiedzmy, że jest jakoś tak. Ja tutaj dałem takie podwyższenie z przesunięciem. Na razie to jest jakby bliżej mnie. Zobaczę w ogóle, jak będzie też na odwrotnym ustawieniu. Może któreś będzie tą wygodniejszą pozycją. Jeżeli chodzi o pozycję stojącą, to wygląda to tak. Tak jak wspominałem, no tutaj ta noga trochę walczy o ten wydech, więc no trzeba ją tak troszkę inaczej ustawić, ale no tragedii jakiejś nie ma. I razy oko jakoś tak. No mówię, wszystko jest w fazie testowania. Ja to cały czas poprawiam, ale no na pewno ktoś jest ciekawy, no nie jest to sprzęt dla tam jakichś tam też hiperniskich osób. Natomiast no też tragedii tutaj nie ma, prawda?